ty, którą wybierasz? Czerwoną czy niebieską? Zapraszam. Chciałem tutaj poruszyć bardzo ważną kwestię, mianowicie chodzi mi tutaj o wybór przymierza. To jest taka bardzo ważna kwestia, gdzie wy i tak się zetkniecie z tym, żeby coś tutaj konkretnie wybrać. No i mianowicie chciałem wam też podsunąć taki jeden pomysł, z którego warto na pewno gdzieś tam w pierwszym sezonie skorzystać. Ja na przykład tą drogę obrałem troszeczkę później. Wyszło mi to na bardzo duży plus, aczkolwiek no sami musicie też zdecydować, wybór należy do was w zupełności tych dwóch ścieżek, co wybierzecie. Mianowicie chodzi mi oczywiście tutaj o sam wybór przymierza. Wiadomo, że początkowo będziemy chcieli się skupić na jakimś polskim przymierzu, żeby poczuć vibe z gry, żeby tutaj porozmawiać sobie z graczami, pograć czy pogadać na Discordzie, albo popisać, wymienić się informacjami, czy jakimiś nowościami, albo się czymś pochwalić, no bo jak wiadomo, nie ma to jak rodak do rodaka. Siema, Eniu! I tutaj ja się z tym zgadzam, jak najbardziej ja także lubię grać z Polakami, razem sobie z nimi tutaj rozmawiać, zawsze tak lubiłem w różnych grach. Wiem, że niektórzy tam bardziej się skupiali, żeby tutaj grać od razu na jakieś europejskie serwery albo coś podobnego, żeby byle Polaków omijać. Ja zawsze się skupiałem, żeby tutaj z Polakami grać, zawsze mi to przynosiło taką satysfakcję, można było popisać, pośmiać się z czegoś, oczywiście o ile te osoby nie były toksyczne, bo to jest najgorszy rodzaj człowieka w grze. Podsumowując oczywiście, też mi chodzi tutaj przede wszystkim o sam wybór tego przymierza z tego względu, że jeśli mamy też takie aktywne przymierze, no to wiadomo, że nie zabraknie nam tutaj jakichś oczywiście rajdów, bo jak widzicie tutaj co chwilę mi lecą forty mrocznych do zrobienia. Dodatkowo same behemoty. My będąc w topowym sojuszu, będziemy mieli te behemoty oczywiście zrobione szybciej. Ci gracze wydają troszeczkę więcej pieniędzy na tą grę, a nawet codziennie na codzienne pakiety, jakiekolwiek schematy, tak, bohaterów i tokenów. Także dla nas to przyniesie też taki duży plus, gdzie my będąc w tym sojuszu będziemy mogli odbierać tutaj dary. I tutaj mianowicie właśnie chodzi mi o takie złote skrzynki, czy tutaj na przykład jakieś podobnego koloru, no bo za te skrzynki dostajemy wtedy różne przedmioty. Jak sobie widzicie, tutaj już mam 15 minut przyspieszenia za to, że ktoś kupił, jakiś gracz, tutaj jakiś pakiet. Dodatkowo odbieram sobie złotą skrzynkę, dostałem tutaj 1000 punktów osobistych. Dodatkowo odbieram sobie srebrną, 2 klucze srebrne. Także widzicie, no dużo benefitów jest tutaj takich, 60 minut przyspieszenia szkolenia. I tak dalej, a uwierzcie mi, że ja podług codziennego resetu, jak na przykład wejdę sobie, nie wiem, dajmy na to o 2 albo rano na grę, odebrać tutaj na przykład te skrzynki, to tutaj potrafię mieć po 70 skrzynek, gdzie gracze tutaj kupowali różne przedmioty. I uwierzcie mi, że jak odbieram tak te skrzynki, to czasem mi się trafia tak, że mam na przykład z 11 albo 12 przyspieszeń do budowania budynków albo do szkolenia, także to jest taki duży tutaj plus, gdzie na pewno możemy też z tego korzystać. Niekoniecznie mi też chodzi, że na krzywą mordę, tak? No bo jednak jeśli będziemy grali aktywnie, będziemy pomagali dla tego sojuszu, a być może czasem coś kupimy oczywiście w grze, żeby bardziej się rozwijać i szybciej będzie zależało nam, żeby pograć jeszcze jakiś dłuższy czas, no to jak wiadomo, że my też ten sojusz będziemy wspierać cały czas, tak? No i już pomijając oczywiście dary, mamy też skrzynkę błogosławieństw. To jest duży plus, bo zobaczcie sobie sami, jeśli taka skrzynka się tutaj zapełnia pod względem tych kluczy, tak? Czyli punktów kluczowych, no to my tutaj odbierając takie skrzynki, gdzie leci fort za fortem czasem, to nabijamy cały czas tutaj 35 punktów kluczowych i to cały czas nabijając dajemy dla sojuszu na skrzynkę, gdzie ta skrzynka się zboostuje i da nam konkretne przedmioty, no i tutaj za graczy, którzy oczywiście kupują też jakieś przedmioty, też dostajemy po odebraniu na przykład takiej skrzynki od tego gracza, który kupił jakiś przedmiot, no to oczywiście te punkty kluczowe i tutaj możemy wrzucać po 200, po 100, po 10, po 50, tak jak widzicie. No i cały czas ta skrzynka jest boostowana i uwierzcie mi, że czasem, podług jakiegoś tutaj codziennego albo co drugodziennego odbioru tej skrzynki, no to ja zawsze trafiam albo na 24-godzinne przyspieszenie, albo na 15-godzinne przyspieszenie. I to jest bardzo dużo, bo zobaczcie sobie, jak zbierzecie sobie na przykład podług tygodnia kilka takich skrzynek do odbioru, niech to będą nawet 3 albo 4 skrzynki, no to mając 3 dni przyspieszenia, albo 4 dni przyspieszenia, a nie mając, to jest bardzo dużo. Więc no widzicie, tu jest też taki duży benefit, gdzie warto na pewno z tego korzystać i jest na pewno wiele więcej przedmiotów, możecie sobie sami też porównać, jakie wy teraz macie na przykład skrzynki w swoim przymierzu. Ja jestem na końcu już praktycznie z pierwszego sezonu, a jakie ja mam, tak? I tutaj jest procent duży, bo ten procent też się później zwiększa, tak? Cały czas. Dodatkowa kwestia, technologia. Jeśli technologia na samym początku gry będzie szybciej rozbudowana przez nasz topowy sojusz, czyli przymierze, no to jak wiadomo, nasz rozwój pójdzie o wiele szybciej. Bo nie ma co ukrywać, jeśli my też będziemy mogli szybciej zbierać surowce, będziemy mieli lepszą technologię wojskową do walki, do robienia behemotów, do produkcji czegokolwiek, tak? No to jest tylko i wyłącznie dla nas duży plus.
Wiadomo, że tą technologię każdy dobije, czy to przymierze następne, czy to przymierze nasze, tak? Czy nawet najsłabsze przymierze w końcu dobije tą technologię, ale musicie też spojrzeć na to, że jeśli my, będąc w aktywnym przymierzu, będziemy z graczami równie dobrze dorzucali cały czas tą technologię, jak i najwięcej, czyli surowce na technologię, no to ten sojusz pójdzie o wiele szybciej i będziemy mogli o wiele więcej zrobić w grze. Dodatkowa kwestia pomoc. Jeśli jest dużo graczy w takim przymierzu i jest dużo aktywnych, otrzymać taką pomoc dosłownie w ciągu 5-10 minut, na przykład na 20 punktów czy 26, to jest pikuś. Dosłownie to jest pikuś. Jeśli potrzebujecie coś od razu na szybko zbudować, zmierzyć, przyspieszyć, to jak najbardziej to przymierze wtedy plusuje bardzo mocno. Dodatkowo wy też oczywiście pomagacie, za to dostajecie dzienne punkty, nagrody, także no też dla was też jest taki tutaj plus, żeby to rozbudowywać cały czas sobie. No i tutaj mamy jeszcze oczywiście te terytoria, tak? Budowa terytoria, no tutaj jeśli będziemy mieli jak największe oczywiście tutaj pole, no to jak wiadomo to jest nasz taki bezpieczny obszar, możemy stąd zbierać szybciej surowce, dodatkowo z tego naszego obszaru dostajemy tutaj oczywiście dodatkowo te zasoby, zyski z zasobów terytorialnych. Dużo tych surowców nie ma, ale zawsze taki boost dodatkowy gdzieś tam się przydaje, także też to jest oczywiście tutaj jak najbardziej na plus. No i dodatkowo drogi, czym jest większy obszar, szybciej się poruszamy, dodatkowo szybciej możemy przybyć na jakieś miejsce. Tutaj jeszcze bym się skupiał, jeszcze jedna kwestia, oprócz tych fortów oczywiście mrocznych, tak, to jest jedna taka kwestia ważna, tutaj ktoś chyba raid prowadził jakiś atak, gdzie faktycznie mamy te forty mrocznych, ale jeśli są jakieś aktywności w grze, tak, na przykład mogą się tutaj pojawiać jakieś, właśnie to może być kryzys Elianny, żeby wykonać zawsze jakiś gracz się zdarzy, który dołączy, jak jesteśmy blisko niego, mogą się pojawiać jakieś forty mrocznych, albo tutaj też tygiel, to są elitarne jednostki, które będziemy musieli zabić, żeby dostać na przykład tokeny, więc no zauważcie sobie, że jeśli będzie dużo takich graczy aktywnych w takim przymierzu dużym i dodatkowo topowym, no to wykonanie takich zadań nie stanowi żadnego problemu. Następna ważna kwestia, z samego początku zależy jak będziecie budowali postacie. Jeśli skupicie się na takiej budowie jak ja wam powiedziałem w poprzednim odcinku, no to na pewno nie będziecie mieli problemu z odbieraniem skrzynek fioletowych, czyli nadzwyczajnych. Ja sam o te skrzynki oczywiście na tą chwilę odbieram. Wcześniej też na poziomach 13-14 potrafiłem je sam odbierać, ale gdzieś na 18, 19 i 20 załamało mi się to, bo moje oddziały stosunkowo były troszeczkę słabsze. Potrzebowałem już powoli T3, T4 i coraz wyżej. Teraz już to sobie podobijałem, no bo mój sam legion jednostek, no to jest tutaj już duży. Po T4 mam i to dość dużo tego i teraz na spokojnie mogę sobie sam to czyścić bez jakiegokolwiek problemu. Ci gracze, którzy będą tutaj aktywni i będą nawet mocniejsi, oni sami wam to będą czyścić. Więc wy tylko będziecie mogli sobie wysłać dosłownie kawalerię, która szybko przybiegnie na miejsce, żeby takie skrzynki czy 5 skrzynek od razu sobie odebrać, zdobyć jakiś legendarny przedmiot tutaj, no i w sumie cieszyć się z tego, że mamy odebrane skrzynki, no bo to jednak ważne, bo tutaj dostajemy dużo tego pyłu, tak? No i dodatkowo jakieś przedmioty. Dodatkowa kwestia behemotów, no jak wiadomo w tych troszeczkę mniejszych takich przymierzach, a tym bardziej w naszym na przykład polskim też był taki przypadek, nie wiem jak u was będzie, ale ciężko było zebrać czasem aktywnych graczy na grę. I nie ukrywajmy, ja w tym tutaj oczywiście przymierzu mało razy trafiłem się na Behemota, bo oni mieli tutaj niestandardowe godziny, a uwierzcie mi, wszystkie Behemoty porobili. Oczywiście ja tutaj dołączyłem gdzieś od połowy serwera do tego przymierza, ale żałuję, że nie byłem tutaj na samym początku. Naprawdę. Powiem wam, że fajną historię też przeżyłem w tym polskim naszym przymierzu, ale tutaj na pewno miałbym więcej benefitów, nie? Jak wiadomo, jeszcze pamiętajcie o tym, że zabijając te Behemoty, no to dostajemy oczywiście różne benefity za zabite takie Behemoty, nie? Jeśli zabijemy takiego Behemota, no to mamy na przykład troszeczkę jakiś większy procent do budowy naszych budynków, do szkolenia, do na przykład obrony naszej piechoty, do biegania, czyli do chodzenia i tak dalej, czyli takie dodatkowe wykonane behemoty w grze, a tym bardziej jakiegoś konkretnego poziomu dodatkowego, no to dają nam jeszcze większe benefity dla naszych tutaj wiosek i rozbudowy, czyli dla wszystkich w sumie graczy w takim przymierzu, tak? I jeszcze tutaj bym poruszył oczywiście kwestię sklepu, no tutaj jakby pod względem tego sklepu za dużo się nie zmienia. Nie ma co ukrywać. Tutaj jedyne co, no to wiadomo, że jeśli my będziemy troszeczkę bardziej z rozwojem do przodu, no to jeśli będziemy mogli zaatakować jakiegoś gracza po długi eventu, jakiegoś na zabijanie, tutaj na zbieranie zasług, zapewne już będziemy bardziej w przodzie, będziemy mieli więcej trochę punktów mocy, lepsze postacie, będzie nam łatwiej na pewno kogoś tam zaatakować i na przykład zbierać te zasługi, sobie kupować tutaj jakieś przedmioty, a tych przedmiotów jest tutaj dużo. I są to też takie bardzo wartościowe przedmioty, które nam mogą też oczywiście pomagać w grze, tak? Czyli dodatkowe behemoty, jak i tutaj te eliksiry. I z tym akcentem dwóch ścieżek, niebieskiej i czerwonej, zostawiam was dosłownie, żebyście wybrali sobie najlepszą taką ścieżkę według waszych preferencji, to co wam się najbardziej podoba, na czym będziecie się skupiali i to, co daje wam największą frajdę. Ja za dzisiaj oczywiście dziękuję, widzimy się w następnym odcinku, wbijajcie na social media i te inne, będzie w opisie link, subskrybuj, do zobaczenia, cześć!